Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charecki, prowadzimy Akademię Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach, zajmujemy się naturalnymi metodami uzdrowieniem ludzi z różnych dolegliwości, od profilaktyki po ciężkie, nawet czasami nieuleczalne choroby. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat antybiotyków, czyli tabletek, czyli farmacji, gdzie mieliśmy wiele przypadków wcześniej, jak również i niedawno mieliśmy kilka przypadków, a mianowicie jeden taki ostatni, który będzie nas za chwilę też w transmisji YouTube. Zachęcam obejrzeć po takiej nagraniu, co tutaj oglądacie. Również inny film z Mateuszem, opinię osoby, która u nas skorzystała z terapii, który poświadcza to, że na dzień dzisiejszy mamy nadmiar dostępności antybiotyków, leków. Ludzie mają praktycznie na każdym rogu apteki, czyli możemy pójść tak samo jak do sklepu po chleb, tak samo możemy pójść po leki, suplementy i inne rzeczy, które czasami patrzymy, przed samą apteką stoją kilkanaście osób i to przeważnie w wieku już starszym, którzy szukają pomocy w zdrowiu. No niestety my jesteśmy tak nauczeni poprzez telewizję, poprzez nawet innych specjalistów, że najpierw oczywiście powinniśmy się udać do lekarzy. I tak powinniśmy oczywiście zrobić. Tylko no niestety, kiedy specjalista, lekarz przepisuje nam leki, no to my jesteśmy tak naprawdę w większości przypadków już skazani na przyjmowanie wiele czasu i to nieskończony czas tak naprawdę przyjmowania różnych leków. I to czasami nie tylko jeden, w zależności od dolegliwości, a nawet kilka, albo czasami do nas przyjeżdżają do ośrodka z kilkunastami różnymi lekami, czyli chodzili po różnych specjalistów i każdy specjalista przepisał lek, nawet nie sprawdzając, co z tym, z czym, czy innym drugim lekiem można łączyć. No i niestety później są takie problemy jak problemy trawienne, gdzie mamy albo zatwardzenia, albo biegunki, albo różne alergiczne rzeczy na skórze, albo ból głowy, albo wymioty mogą być jak najbardziej, dlatego że w większości przypadków antybiotyki niszczą naszą florę bakteryjną i zabijają ją całkowicie, tak? I wtedy nasza flora bakteryjna, która powinna być zdrowa, około 2 kg flory bakteryjnej mamy w jelitach, ona powinna prawidłowo funkcjonować, żebyśmy my byli zdrowi. Nawet w medycyny chińskiej jest powiedziane, że nasza odporność to są nasze zdrowe jelita. One są połączone z naszym mózgiem w jakiś sposób. Jeżeli my wszystko dobrze tutaj funkcjonuje w naszym brzuszku, to my jesteśmy wtedy szczęśliwi. Jeżeli nas coś boli, coś nam dokucza, no to wtedy nie mamy humoru, mamy bóle głowy, nam wszystko przeszkadza i inne dolegliwości. I takich osób, którzy miesiącami, czasami latami chodzą do lekarza, kierowani są później niestety na psychotropy ze względu na to, że człowiek skarży się, ma przebadane, że nie ma dolegliwości, ale niestety lekarz nie ma innej wskazówki, co ma zrobić, bo nie jest stwierdzona diagnoza, no to wtedy niestety przykierowane na problemy innego rodzaju i człowiek jest wtedy uzależniony już czasami nawet do końca życia przyjmowania psychotropów. Jeżeli problem główny nie jest rozwiązany, to jeszcze dokładany jest kolejny i te problemy się niestety bardziej pogłębiają i człowiek nie ma chęci tak naprawdę do życia. I to jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy częsty przypadek, do nas bardzo dużo osób takich się przyjeżdża, zgłaszają się, żeby im pomóc. Diagnozy nie ma, badania są wskazane super, a człowiek nie może spać, nie może jeść, bóle, biegunki, zatwardzenie i inne dolegliwości, które to jest początek, później problemy skórne, problemy bóle głowy, tak jak wspomniałem, i wiele innych, gdzie później bóle stawów, bóle mięśni, neurologiczne problemy się uruchamiają i to później się kwalifikowane są po dłuższym czasie tak naprawdę właśnie na choroby już nieuleczalne, albo genetyczne, albo inne rodzaje, chociaż na początku one nie były, bo to był tylko początek. Niestety nie został człowiek skierowany do właściwego specjalisty, nie przebadany, nie znaleziona przyczyna, no i to jest właśnie to, że człowiek później szuka niestety alternatywy, jakiegoś innego rodzaju pomocy, żeby takiemu człowiekowi pomóc. No i osoby takie, które się do nas zgłaszają, przyjeżdżając do nas, pierwsze co my nawet na odległość, jak ktoś do nas zadzwoni w takich przypadkach, tłumaczymy, że tutaj wewnątrz
naszego ciała znajduje się główny praktycznie silnik jak w samochodzie, tak? Czyli nasze jelita, nasze wątroby, nasze nerki, nasze inne wewnętrzne organy, które są bardzo odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Więc jeżeli o nie zadbamy wcześniej, to na pewno nie będziemy musieli się zgłaszać po jakiekolwiek inne dolegliwości. Więc jeżeli już nas dotknęło taki problem każdego rodzaju, tak naprawdę nie będziemy wymieniać teraz, bo lista może być spora, ale jeżeli zaczniemy od tego, że oczyścimy wątrobę, oczyścimy jelitę, zrobimy przeciwposlotniczą terapię, oczyścimy nerki i inne tutaj jeszcze terapie, które wiele rzeczy można zrobić, organizm zaczyna się odmładzać, organizm wtedy zaczyna wyrzucać z siebie te już komórki uszkodzone, wyrzuca te pasożyty, wyrzuca te wszystkie patogeny i tak naprawdę wirusy, bo organizm ma duży potencjał tak naprawdę na samoregenerację, ale on nie ma do tego warunków. Jeżeli przyjmujemy, zatruwamy go cały czas, ale każdy praktycznie lek, jeżeli otworzymy, zobaczymy ulotkę i przeczytamy, jakie są powikłania, ich jest przeważnie kilkanaście, kilkadziesiąt, po dłuższym stosowaniu nie wszystkie się uruchamiają. Więc jeżeli my będziemy świadomie lub nieświadomie to często długo przyjmować, no to nie łudźmy się, że później mamy inne problemy, które były niestety wcześniej. A teraz jeżeli popatrzymy, jakiekolwiek choroby, nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca tam i inne dolegliwości, to są praktycznie choroby tak naprawdę uważane za nieuleczalne. Człowiek przyjmuje cały czas leki i problem niestety nie jest leczony, tylko podtrzymywany, tak? Czyli tak naprawdę de facto można zapytać lekarzy, dlaczego ten lek niestety nam nie pomaga. My jesteśmy uzależnieni od tego cały czas, żeby jako już lek nie działa, to po prostu jest zmiana. A wystarczy zadbać o swój organizm, żeby go przywrócić do pierwotności, bo przecież się rodzimy nie z takimi dolegliwościami na samym początku, tak? Niestety nie możemy tutaj obwiniać oczywiście tylko złych specjalistów lub na przykład farmacji, ale również może być winowajca naszego trybu życia, naszych nawyków, naszego powiedzmy stresu ciągłego, może być złe wyżywienie, zła jakość wody, zła jakość powietrza, to wszystkie czynniki się składają na nas, a później nam tłumaczą, że to jest genetycznie i tak powinno być, więc i tu jesteś tak zwany za szufladki włożony na twoją teczkę i jesteś już naszym, jak to się mówi, klientem. Nie na tym to polega. Chodzi o to, żebyście wy byli zdrowi, żebyście wy się nauczyli tak naprawdę różnych rzeczy, domowych rzeczy, żebyście wy mogli o siebie zadbać. Przecież wiadomo od wielu lat, że naturalnym antybiotykiem to są zawsze byli czosnek, cebula, propolis, miód i inne rzeczy, które można zastosować w domowych warunkach. Nawet przecież wiecie, że dla dzieci, żeby pominąć trakt pokarmowy, żeby jelita nie uszkodzić, to były czopki w antybiotykach, które nie szkodzą naszemu organizmowi. Więc jeżeli w ten sposób zadbamy o swój organizm wcześniej z wyprzedzeniem, pooczyszczamy go, zastosujemy prawidłowe wyżywienie, naturalne przede wszystkim, nieszkodzone, nieprzetworzone, to na pewno nam to zaowocuje poprawie naszemu zdrowiu. Produkty tak zwane jak kiszona kapusta, inne probiotyki naturalne, albo nawet kupne, jeżeli mamy odbudowę czy florę bakteryjną, potrzebujemy na to nie jeden dzień, nie jeden tydzień, nawet czasami kilka miesięcy, albo nawet kilka miesięcy. Więc jeżeli to wszystko zrobimy z głową, według odpowiednich instrukcji, pod odpowiednim nadzorem specjalisty, to wtedy organizm zaczyna odmładzać się, on zaczyna się regenerować, on zaczyna tak naprawdę oddzięczać się i wtedy mamy chęć do życia, mamy zdrowie, możemy się cieszyć z tego, co z tego, że mamy dobry samochód, dobry dom, ale jeżeli przyjmujemy cały czas leki i niestety później sobie nie możemy z tym poradzić, bo wkładamy sobie na przykład w związku z tym problemy z alkoholizm albo palimy papierosy i tak dalej, więc no to są tak naprawdę rzeczy, które nas trzymają nie przy zdrowiu, tylko odwrotnie, cały czas nas zatruwają. I to jest głupie się wytłumaczenie, bo na coś trzeba umrzeć. Nie trzeba tak naprawdę na coś umierać, tylko trzeba myśleć tak, żeby być do przodu. Nie myślimy dzisiejszym dniem, że dzisiaj zjemy, pójdziemy do McDonalda, a jutro co będzie, to będzie. To jest błędne myślenie. Myślmy, co zrobimy za tydzień, za miesiąc, za pół roku, że to, co dzisiaj robimy, to, co my zjemy, ma nam zaowocować do przodu, czyli tak będziemy się czuć kolejne dni. Pomyślmy na ten temat, tak? Czyli jeżeli potraktujemy swój organizm jak dobry samochód,
Czyli nie zamiast tego, żeby jeździć maluchem, na przykład będziemy jeździć samochodem, na przykład marki jakiejś innej niemieckiej, więc zalejmy do niego na przykład dobrej jakości paliwo i wtedy nasz organizm będzie tak samo sprawniejszy, szybszy, zdolniejszy, będziemy mieli więcej pomysłów, kreacji i tak dalej. I to wszystko się dzieje w naszym organizmie, kiedy my wtedy o niego pracujemy i zaczynamy czuć swój organizm, czy on dobrze funkcjonuje i wtedy wiemy, co mamy do zastosowania, bo my tak naprawdę jesteśmy samowystarczalni. Wiele rzeczy możemy skorzystać z przyrody dookoła, tylko że no niestety na dzień dzisiejszy, jak siedzimy większość w biurze, w domu, w pracy, nie mamy czasu wyjść na świeże powietrze, więc wyjdźmy na to powietrze, pooglądajmy, co jest dookoła, popatrzmy na to słońce, zaczerpnijmy trochę tej witaminy D3, pospacerujmy, pogadajmy z innymi ludźmi, może troszeczkę szybszy spacer, pobiegajmy albo inny jakiś ruch, który nam jest wskazany tak naprawdę, żeby ta limfa w naszym organizmie była zdolna tak naprawdę lepiej funkcjonować, tak? Napijemy się troszeczkę więcej wody, niż ludzie też niestety na ten temat nie pamiętają, nie pilnują, żeby ta detoksykacja organizmu nastąpiła lepsza. Więc zwracajcie proszę Was na to uwagę, że niestety większość przypadków leków mają niestety duże powikłania i jeżeli przyjmiemy ją tylko jeden raz, to jeszcze pół biedy. Oczywiście można zapobiegawczo zastosować osłonę w formie probiotyków, lepszych czy gorszych, na pewno to troszkę pomoże. Ale jeżeli będziemy farmację przyjmować ciągle, to niestety nasza wątroba w końcu mówi: dziękuję Państwu, ja już mam dość, więc róbcie co chcecie, ale ja niestety już nie pomogę. Więc w ten sposób trzeba troszeczkę zadbać o siebie, rozumieć to, że też mamy w jakiś sposób, powiedzmy, nasz organizm ze 150 lat skraca się wtedy powiedzmy do 100, a później może do 60, jeżeli dalej niestety o niego nie dbamy odpowiednio. I zobaczcie, w wiele krajach innych, gdzie ludzie mają inne troszeczkę podejście do tych rzeczy, żyją nawet ponad 100 lat i cały czas się integrują, cały czas pracują, cały czas pomagają, inni są zdrowsi, a nie tak jak u nas tutaj niestety często odbywa się, że przyjeżdżają ludzie, widzimy na ulicy, jak są ludzie schorowani poprzez cały ten system. Ale system ten niestety nie jest tylko w Polsce jaki jest, on jest na całym świecie. To jest w całym świecie jest to samo. Tylko trzeba być troszeczkę bardziej świadomym, zrozumieć, że no niestety my jesteśmy cały czas bombardowani poprzez wiadomości, poprzez innych media na ten temat, reklamy i to się wszystko nas tak naprawdę wprowadza w stres. Więc jeżeli troszeczkę zrozumiemy, weźmiemy osłonę na to, czyli będziemy wiedzieć, co wtedy mamy w przypadku zastosować, lub jeżeli nie mamy wiedzy, zawsze można się zgłosić do specjalisty, żeby podpowiedział i tym się właśnie wielokrotnie tutaj zajmujemy się, żeby osobom takim pomagać. Ludzie się zgłaszają od profilaktyki, tak jak mówiłem, po różne dolegliwości i ta holistyczna metoda, która pomaga odbudować cały organizm, potwierdzona już latami i udaje się nam to odbudować. Tutaj chciałbym również zachęcić naszych kursantów, osoby, którzy są obecni na Zoomie, coś mogą więcej na ten temat powiedzieć, jak ich w życiu, doświadczeniu stosowanie leków, czy naturalnych, czy farmaceutycznych, jak to w ich życiu mogło wystąpić i co z tego wynikło. Że ja na szybciutko powiem tak, że praktycznie od kiedy byłam mała, bardzo często musiałam brać antybiotyki, brałam penecylinę i nie tylko. Tabletki na ciśnienie, tabletki na wodę. Mój mąż Albert brał też, miał chorobę Hashimoto. Brał powyżej 10 lat bardzo silne tabletki, był w wysokim stadium, L-toroksynę. I chodził po lekarzach, kazali mu robić więcej sportu, wymyślali za każdym razem zupełnie coś innego i powiedzieli, że to jest tak jakby ziemia, która się spaliła i nie da się jej odbudować. Później po jakimś czasie pojawił się wirus COVID-19, wtedy mój mąż wylądował też w szpitalu.
pod tlendem, pluł krwią, dawali mu tabletki, kortizon, ponad 3 miesiące też bardzo wysoko dozowane, nie wiem jak to się tam mówi. W każdym razie dzięki znajomym, bo żeśmy chcieli coś zrobić w naszym życiu i żeśmy szukali alternatywy, żeby zmienić coś, trafiliśmy właśnie do kliniki 3 lata temu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni do dnia dzisiejszego i to będziemy zawsze powtarzać. W następnym miesiącu się zobaczymy. I w każdym razie pan Aleksander i klinika pokazała nam nową alternatywę na życie. My nie bierzemy od 3 lat żadnych antybiotyków, żadnych tabletek, obojętnie czy syn ma ból żołądka, czy jesteśmy przeziębieni. Ja nie biorę tabletek na wodę, nie biorę tabletek na ciśnienie, a u męża, gdzie właśnie lekarze wcześniej powtarzali, że to jest niemożliwością, on nie bierze od 3 lat żadnych tabletek więcej, jego stan zdrowia się poprawił. Oczywiście cały czas w domu próbujemy to, co nam pan Aleksander powiedział, przekazał nam tą wiedzę. Oczywiście robimy dalej oczyszczanie wątroby, oczyszczanie organizmu, oczyszczanie jelit, hartowanie organizmu i wiele innych rzeczy, także możemy z całego serca bardzo polecić. Dziękuję za Pani zdanie. Jak najbardziej jakiekolwiek nawet przeziębienie, jakiekolwiek osłabienia są naturalne sposoby i czasami pozwólmy temu naszemu organizmowi samodzielnie zawalczyć o nasze zdrowie. To znaczy, że mamy narzędzia wewnątrz, organizm próbuje to uruchomić, a narzędzie to jest stan podgorączkowy, stan nadciśnienia, stan bólowy, czy stan nawet osłabienia, to jest to reakcja, kiedy nasz organizm z czymś walczy, on potrzebuje więcej energii przekazać na coś innego, a dopiero wtedy, jak wyzdrowieje, to przywróci nam tą siłę. Więc jeżeli my od razu lecimy po tabletkę, antybiotyk, żeby zwalczyć to, to my tak naprawdę tą reakcję po prostu zwalczyliśmy i odurzyliśmy nasz organizm. On nie będzie w stanie samodzielnie to robić, on nie wyrabia tej antyciał, których ma zareagować na nowy wirus na przykład, tak? Tylko my po prostu zniszczyliśmy całość, nasz bagaż zapracowany latami wcześniej, tą jedną czy kilkoma tabletkami i wtedy nasz organizm już nie jest zdolny kolejny raz na to samo zareagować. Więc warto dać przynajmniej 1 dzień, czasami drugi dzień, stosując może być naturalne produkty, żeby organizm samodzielnie to wszystko zwalczył. Jeżeli oczywiście po kilku dniach nie ma efektu, jesteśmy na tyle słabi, nasz system odpornościowy na tyle leży i nie jest w stanie poradzić z tym, to wtedy już możliwość, są przypadki oczywiście, że trzeba jednak koniecznie zastosować antybiotyk, ale to powinno być ostatecznością, koniecznością, kiedy już faktycznie nam to zagraża. A my niestety jesteśmy nauczeni, boli nas główka, weźmy tabletkę, jest stan podręczkowy, weźmy tabletkę, na wszystko mamy tabletkę. Nawet są przypadki, gdzie osoby siadając za stół, zjedzmy tabletkę przed jedzeniem, w trakcie jedzenia i po jedzeniu. Są takie przypadki, niestety to już naprawdę zachodzi za daleko, więc ludzie, obudźcie się po prostu, co wy robicie, co wy jecie, zastanówcie się, co później z tego będzie. O to chodzi przede wszystkim, żeby być bardziej świadomym, niż tak naprawdę nas uczą i marketing w tym przypadku jest świetnie działa, nam wszystko zalecają i powinniśmy jeść garściami tylko same suplementy albo tabletki. I w tym jest tak naprawdę problem, że organizm jest praktycznie dużo samowystarczalny. W większości przypadków mu wystarczy prawidłowe wyżywienie, parę rzeczy z naturalnych produktów, które odpowiednio nam mogą pomóc i o nas zadbać. Tak? Jeżeli tak będziemy o siebie dbać, odpowiedni ruch, wodę, słońce, miodek, pszczółki, tam inne produkty, to naprawdę to będzie super. Powiem, że w telewizji bardzo reklamują ten sam lek na kaszel mokry i na suchy. To wręcz ja słucham również mądrej babci takiej, ona jest po farmacji, po medycynie i ona to tłumaczy, że to jest niemożliwe. Jak może ten sam lek pomagać ona, kobieta się zna na tym, nie? I mówi, to jest niemożliwe, a oni ludziom słuchającym wciskają ciemnotę, że to samo lekarstwo jest idealne na kaszel i suchy i mokry, tylko przyjmuj. Tak, racja, tabletka szczęścia, tak, czyli weźmy tą żółtą tableteczkę, która ma
wszystkie dolegliwości wycofać. Dlatego te inne leki przeciwbólowe działają na wiele zakresów. Weźmy dzisiaj, główka nie boli, inne rzeczy nie bolą, a co będzie jutro, to już nieważne, tak? Ludzie żyją niestety dzisiejszym dniem i właśnie w takich krajach, niektórych takich biedniejszych, gdzie na przykład gdzie troszeczkę mają tańszy alkohol, to ludzie się upijają, nazwijmy to, i oni myślą, w dzisiejszym dniu tacy ludzie są łatwo do manipulacji. Nie łudźmy się tego, że to wszystko, co reklamują, to jest dobre dla nas. To jest dobre dla tego, który człowiek sprzedaje. Przede wszystkim. No co mam do powiedzenia? No, że antybiotyki to totalnie niszczą nam całą florę bakteryjną i nawet i do roku czasu potrzebuje ona, żeby i czasami więcej, to zależy jakie antybiotyki i kto ile wziął, i czasami i dłużej, żeby się po prostu zregenerowała. Także są inne sposoby niż niszczenie sobie całej flory bakteryjnej antybiotykiem. To już w takich naprawdę bardzo skrajnych przypadkach, ale ludzie po prostu myślą, że im szybko pomoże. A jeszcze zapominają o tym, że im więcej człowiek bierze antybiotyków i to różnych rodzajów, to się na to uodparniają. I wtedy, kiedy naprawdę potrzebują naprawdę jakiegoś środka, antybiotyku, kiedy naprawdę jest zagrożenie życia, wtedy te antybiotyki nie działają, bo ci ludzie już się na nie uodpornili, bo ich za dużo brali, bo ich za często brali. Także i wtedy znam przypadek mojej przyjaciółki, gdzie lekarka zamiast zrobić posiew, na który miała zapalenie płuc, moja koleżanka, zamiast zrobić posiew, na który antybiotyk ona idzie i działa na nią, to po prostu jeden nie działał, drugi nie działał, trzeci. No tak ją zatruła antybiotykami, że to aż niemożliwe. Aż niemożliwe. I dlatego trzeba bardzo ostrożnie. Mamy inne metody, panie Aleksandrze, o których pan ciągle znowu mówi i pana tato. I trzeba się tego trzymać, trzeba się oczyszczać i wzmacniać system immunologiczny, będziemy zdrowi. Dziękuję, jak najbardziej. Racja, nasz organizm potrafi do wiele rzeczy się dostosować i do wszystkiego się przyzwyczaić, tak? Więc żeby to później odwrócić, może być później problem, tak? Dlatego my na przykład w naszym ośrodku, pomimo oczywiście oczyszczania tych różnych detoksów, które w naszym organizmie wykonujemy, to również stosujemy wiele rzeczy na całe ciało. Dlaczego? No ludzie myślą, że no to zabiegi peelingowe, tam czy borowinkę, czy soli, czy inne rzeczy, to żeby ładna skórka taka była, nie? Żeby tak ładnie tutaj wszystko wyglądać, ale nie do końca tak jest. Oczywiście to jest efekt już uboczny piękności osób, którzy u nas zdrowieją. Najważniejsze jest to, że nasza skóra też jest tak naprawdę, to jest wchłania i wydala różne toksyny, ale poprzez to wchłonienie tej funkcji skóry my dostarczamy poprzez te różne składniki właśnie minerały, witaminy, których brakuje, żeby szybko odbudować tą florę bakteryjną i odbudować nasze zniszczone organy. Więc dlatego mamy troszeczkę lepsze efektywności niż w domowych warunkach, udaje się na wiele rzeczy zdziałać. I ja w tym przypadku, jeżeli ktoś ma już problemy zaawansowane, nie czekajcie dalej. Przede wszystkim zastanówcie się, czy warto dalej to samo robić, co miesiącami albo czasami latami Wam niestety nie pomaga, bo to jest błędne koło. Do nas wiele osób takich się zgłasza i potwierdza to, że niestety wiele rzeczy miesiącami, latami nie pomagają im i nawet zmiany leków, czy tutaj antybiotyków, tak naprawdę też niestety to jest błędne koło. Dlatego Wasz wybór, Wasza decyzja, Wasze życie, co z tym zrobicie. Są różne sposoby, są różne miejsca, są różni specjaliści. Zastanówcie się, korzystajcie. Ja życzę Wam dużo zdrówka. Aleksander Charycki. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób.
Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.